Nie może pierwszy przekroczyć progu kobieta. U mnie w domu było, że pusty talerz W grudniu tu lato, a święta jak sen. Między kangurami choinka lśni w dzień. Boże Narodzenie pod błękitnym niebem. Australii magia już schodzi co rano. był dla niespodziewanego gościa. Natomiast znam też historię, że jest to dla osób, które już odeszły, a chciałyby spędzić z nami, żeby miały miejsce przy stole. Są dwie opcje, dajcie mi znać, jak jest u was, co oznacza pusty talerz przy wigilijnym stole, bo ja już słyszałam dwie wersje, więc nie wiem, u mnie było dla niespodziewanego gościa. Ale słuchajcie, u mnie w domu była taka tradycja, że w Wigilię nie może pierwszy przekroczyć progu kobieta, bo to jest nieszczęście. A już w ogóle, jeżeli przychodzi kobieta i puka do drzwi jakaś obca, to jest nieszczęście. Natomiast jeżeli mężczyzna przyjdzie do domu, to jest wielkie szczęście. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie taką tradycję, ale u mnie w domu moja mama zawsze twierdziła, i babcia również, że kobiety w ten dzień wigilijny muszą zostać w domu. Nie mogą chodzić po sąsiadkach. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to wszystko się zmieniło. Nikt nie zwraca na takie, jak to mówią, stare zabobony, ale ja wam powiem szczerze, z mojego doświadczenia, przestrzegam tego. Nie wiem dlaczego podświadomie, nie wiem, czy w to wierzę, czy nie wierzę, ale mimo wszystko w Wigilię staram się, aby nie wisiało pranie, aby nie, broń Boże, żeby do mnie jakaś kobieta przyszła, zapukała do drzwi. Wszyscy moi znajomi tutaj w Australii, tak samo jak było w Polsce, wiedzieli, co innego jakie są goście zaproszeni na Wigilię, to i tak pierwszy przekracza mężczyzna, nie kobieta próg domu. Tak było z rejonów mojej mamy. Laki, ciutko, dajcie mi, czy macie też takie przesądy, czy to są zabobony? Nie wiem, czy to są zabobony, czy nie, ale ja raczej dostosowuję się do tego, co zawsze moja mama powtarzała, że w Wigilię nie ma żadnych latania po chałupach, jak to się mówi, do koleżanek, przeszkadzania. Nie, to jest dzień dla rodziny, to jest dzień, żebyśmy wspólnie przygotowywali się do kolacji wigilijnej, żeby to było razem. I jaka Wigilia, taki cały rok. Czyli jak się będziecie kłócić w Wigilię, to będziecie się kłócić cały rok. Jak będziecie krzyczeć na siebie, to będziecie krzyczeć na siebie cały rok. I jeszcze jaką tradycja jest u mnie w domu, którą wyniosłam od swoich rodziców i od dziadków, to jest właśnie to, że w dniu Wigilii, wieczoru wigilijnego, pod talerz daje się pieniądze. Ja wiem, że kiedyś dawali siano, no my siana raczej nie dajemy, ale dajemy łuski z ryby i dajemy pieniądze pod talerz wigilijny. To jest właśnie taka tradycja, którą ja wyniosłam z domu i wpoiłam to też moim córkom. One nie do końca się z tym wszystkim zgadzają. Twierdzą, że mamo, przestań być zabobonna, natomiast mi to pomaga. Dajcie mi znać, czy również macie różne takie. Ja wiem, że to są opowieści naszych rodziców, naszych dziadków czy pradziadków, ale w tym coś jest. W tym coś jest. Ja pamiętam jednego roku do moich rodziców przyszła jedna ze znajomych, przyszła do mojej mamy. I moja mama już od rana była zła, że ona w ogóle przyszła. Już atmosfera wisiała w powietrzu.
No więc powiem wam szczerze, że ktoś umrze w tym roku, następnym roku, bo kobieta przyszła i w ogóle, i w szczególe. No i słuchajcie, i tak się stało, że bardzo bliska osoba mojej mamy zmarła właśnie następnego roku i wtedy właśnie przypomniałam sobie, że mówi: „Widzisz, mówiłam ci, że będzie albo ciężka choroba, albo ktoś umrze ze względu na to, że w Wigilię przyszła kobieta. Kobieta w Wigilię to jest nieszczęście. Nie wiem, zabobon, zbieg okoliczności, nie wiem, zwał jak zwał, sytuacja miała miejsce i do dzisiaj sobie pamiętam te słowa, pamiętam jej twarz, jak ona zobaczyła tę kobietę w drzwiach. Była przerażona, miała takie przerażenie w oczach, że dlaczego dziś? Był cały Boży rok, to nie przyszła, mówi, ale musiała przyjść w Wigilię. Mówi, nie mogła w to uwierzyć i później zbieg okoliczności, że akurat wydarzyło się takie nieszczęście, jakie się wydarzyło, ale przypomniała sobie o sytuacji, że w Wigilię przyszła do niej kobieta, zapukała do naszych drzwi i dlatego wydarzyła się taka, a nie inna sytuacja. No, ja osobiście nie do końca w to wszystko aż tak wierzę, ale przestrzegam mimo wszystko. Czy wierzę, czy nie wierzę, przestrzegam. I wszyscy moi znajomi tutaj właśnie w Australii mają powiedziane, że w Wigilię tylko welcome mężczyzn, nie kobiet. Kobiety mają w tym dniu, ja nie dyskryminuję tu, broń Boże, kobiet. Ja jestem zarówno uprawnieniem, tak jak wszyscy, natomiast mówię, zabobony czy przepowiednie jednak dają właśnie urok, tą magię tych świąt, że pewnych rzeczy się nie powinno robić, pewne rzeczy powinno się przestrzegać. Czy to jest prawda, czy to jest komuś potrzebne? Nie wiem. Mi osobiście pomaga. Do tej pory udało nam się nic złego nie osiągnąć. Rzeczywiście, no, są różne sytuacje życiowe, chorobowe, które są niezwiązane w ogóle z Wigilią i z przepowiedniami. Ten dzień jest naprawdę inny niż wszystkie. Wigilia dla nas Polaków jest bardzo, bardzo ważnym dniem. Przygotowujemy się, można powiedzieć, do tego cały rok, z roku na rok. Australijczycy do Christmas pochodzą bardziej na luzie, bardziej na wesoło, bardziej święta Bożego Narodzenia są bardzo popularne. Oni jedzą bardzo dużo owoców morza właśnie w pierwszy dzień świąt. U nas już w pierwszy dzień świąt je się wędliny i wszystko inne, natomiast Australijczycy właśnie w pierwszy dzień świąt jedzą bardzo dużo, różne muszle, krewetki, no przenajróżniejszy seafood, ale również jedzą szynki z indyka. Zresztą pokażę wam tutaj za chwileczkę, jakie szyny kupują, pieką w piekarniku. Do tego robią jakieś warzywa i już mają gotowy posiłek. U nas jest trochę inaczej, bo u nas Wigilia jest bardzo ważnym dniem, pierwszy dzień świąt również, ale i drugi dzień świąt, ale Wigilia jest dla nas taka, przynajmniej dla mnie, naprawdę magicznym wieczorem. Lubię tą atmosferę, lubię dzielenie się opłatkiem, jednak to jest takie nasze polskie. Boże Narodzenie tu w Australii jest takie samo jak w Stanach Zjednoczonych. Ich nie mają Wigilii, ale jest Christmas Eve, tak to się tutaj nazywa, jest Christmas Eve, ale tak naprawdę prezenty otwierają dopiero w pierwszy dzień świąt rano. To jest ich tradycja. No nic, moi kochani, trochę odpoczęłam, porozmawialiśmy, idę dalej brać się do roboty. Trzymajcie się i do zobaczenia następnego. Bye!